Cześć, oglądacie Gear One TV i w tym odcinku zaprezentuję Wam lampy Botiss 400 oraz Botiss 600. Zapraszam do oglądania. Botiss 400 i Botiss 600 są to lampy kompaktowe. Ta kompaktowość objawia się tym, że jest to lampa błyskowa, tak zwana główka, która ma w sobie wszystko, co jest potrzebne do świecenia i ma akumulator, czyli mamy akumulator jako źródło zasilania oraz całą lampę i palnik, to wszystko w jednej całości. Dzięki temu możecie się bardzo łatwo posługiwać tym na przykład na statywach typu boom. Obie lampy mają też wbudowane dwa tryby tak zwane zaawansowane, czyli oczywiście możecie nimi sterować ręcznie w trybie M, ale jeżeli ktoś preferuje pracę taką bardzo szybką, można włączyć tryb automatycznego pomiaru TTL i wtedy lampa za pośrednictwem, i to jest istotne, za pośrednictwem odpowiedniego nadajnika typu Gear One Polaris, Gear One Lynx czy Gear One Talos będzie się komunikować z aparatem i aparat będzie automatycznie dobierał moc błysku. Drugi zaawansowany tryb pracy to jest tak zwany HSS, czyli High Speed Sync, i jeżeli taki tryb włączycie, to wtedy będziecie mogli stosować lampę błyskową z każdym czasem otwarcia migawki, jaki jest w Waszym aparacie dostępny. Tutaj też bardzo ważnym warunkiem jest to, żeby używać odpowiedniego wyzwalacza. Tak samo jak przy wykorzystywaniu TTL-a potrzebujecie mieć wyzwalacz, który obsługuje ten HSS. Jest on niezwykle przydatny na przykład wtedy, kiedy chcielibyście wykonać w plenerze portret oświetlony lampą błyskową, a jednocześnie użyć bardzo mocno otwartej przysłony Waszego obiektywu i jeżeli fotografujecie wtedy, gdzie jest bardzo mocne światło zastane, to właśnie tryb HSS idealnie pozwoli Wam dopasować światło lampy błyskowe do tych warunków. Lampy są zasilane z akumulatora i taki akumulator litowo-jonowy otrzymujecie z lampą, możecie go też dokupić oddzielnie i taki akumulator w przypadku lampy Botiss 400 wystarcza nawet do 500 błysków na pełnej mocy. W przypadku lampy Botiss 600 to jest do około 380 błysków na pełnej mocy. Dzięki tym akumulatorom możecie pracować lampą bardzo swobodnie, zarówno w studiu, jak i w plenerze, a ponadto jest on na tyle wydajny i cała lampa jest tak skonstruowana, żeby czas ładowania nawet na pełnej mocy błysku wynosił poniżej sekundy. Oprócz szybkości ładowania jest jeszcze jedna cecha, która jest powiązana zarówno z akumulatorem, jak i z wydajnością samej lampy. Mianowicie, jeżeli pracujecie w bardzo dużym obciążeniu w tym sensie, że robicie dużo zdjęć następujących po sobie w bardzo krótkim okresie czasu, to zarówno lampa Botiss 400, jak i 600 jest w stanie wykonywać bardzo długie serie. W przypadku Botissa 400 można zrobić do 180 zdjęć w serii na pełnej mocy lampy. Oczywiście pamiętajcie, że po każdym wyzwoleniu lampa musi mieć czas, żeby się naładować. Natomiast Botiss 600 potrafi takich zdjęć wykonać do 150. Osoby, które już pracowały z lampami błyskowymi, na pewno zwrócą uwagę też na to, że Botiss 400 i 600 ma bardzo szeroką możliwość regulacji mocy błysku. I to jest też bardzo przydatne w pracy, ponieważ możecie dzięki temu po pierwsze dopasować moc błysku do warunków światła zastanego, ale też do warunków, które macie w studiu. Możecie używać bardzo otwartych przysłon w aparacie albo też bardzo domkniętych. I w przypadku obu tych lamp, czyli i 600 i 400, pamiętajcie, że możecie pracować w zakresie aż 9 stopni przysłony. Kolejna kwestia to stabilność. Dobra lampa błyskowa powinna utrzymywać temperaturę barwową i utrzymywać moc błysku taką, jaką jej zadacie, czy na panelu kontrolnym na samej lampie, czy na wyzwalaczu. Obie lampy, czyli i Botiss 400 i Botiss 600
mają bardzo stabilną temperaturę barwową. Ona nie powinna nawet w takich bardzo krytycznych ustawieniach wychodzić poza zakres plus minus 75 kelwinów. No i co ważne, utrzymują też bardzo precyzyjnie moc tego błysku. Czyli jeżeli wykonujecie dużo zdjęć w serii, na przykład podczas zdjęć jakichś produktowych, modowych, to zauważycie, że botisy potrafią bardzo dobrze utrzymywać ten parametr, który zadacie. Czas trwania błysku to również istotna cecha tych lamp, ponieważ w botisach 400 i 600 jest nie tylko nacisk położony na stabilność błysku i na temperaturę barwową, ale też na bardzo precyzyjną kontrolę tak zwanego czasu trwania błysku. I to jest znowu kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli szukacie lampy bardzo wszechstronnej, zwłaszcza takiej, którą będziecie używać do fotografowania bardzo szybko poruszających się obiektów. Przykładem idealnym tego są fotografie produktowe, gdzie wrzucacie kostkę lodu do kieliszka z wodą, gdzie są rozbryzgi wody, czy na przykład macie zamiar fotografować osobę wykonującą jakieś szybkie ewolucje na planie zdjęciowym. No wtedy czas trwania błysku jest bardzo istotny i w przypadku lampy Botis 400 i Botis 600 mamy tutaj bardzo dobre parametry do dyspozycji, ponieważ przy użyciu jednego z trybów błysku, który macie do wyboru, czyli tak zwanego trybu freeze, lampy będą w stanie zejść aż do odpowiednio 1/20 części sekundy przy minimalnej mocy i to jest parametr dla Botisa 400. Natomiast w przypadku Botisa 600 lampa będzie w stanie zejść aż do czasu 1/27 części sekundy. Natomiast jeżeli ustawimy maksymalną moc błysku, to przy Botisie 400 mamy prędkość czy czas trwania błysku na poziomie 1/530 części sekundy. Botis 600 zapewnia przy maksymalnej mocy błysku ten czas na poziomie 1/1000 części sekundy. O trybie błysku freeze już Wam wcześniej wspomniałem. To jest ten właśnie stosowany do zamrażania ruchu, do tego, żeby mieć ostre, nieporuszone zdjęcia. Natomiast obok tego jeszcze mamy dwa do wyboru. Kolejny jest to tryb multi, czyli inaczej możemy go nazwać stroboskopowym, gdzie możecie zadać lampie nie tylko moc błysków, ale też ile ma tych błysków wykonać i z jaką prędkością. To może być przydatne do uzyskiwania różnych ciekawych efektów przy dłuższym czasie naświetlania. No i mamy też tryb błysku normal. W tym trybie lampa błyska troszeczkę wolniej, czyli ma trochę dłuższy czas trwania błysku, natomiast tam jest nacisk położony właśnie na stabilność koloru i na stabilność błysku, czyli na przykład do fotografii portretowej, do fotografii takiej produktowej, gdzie chodzi o odzorowanie koloru i detale, to będzie najlepszy wybór. Osoby często fotografujące lub specjalizujące się w fotografii produktowej docenią też kolejną funkcję, mianowicie coś, co nazywa się funkcją EasyCap. Ona będzie bardzo przydatna przy fotografowaniu produktowym, bo możecie za jej pomocą usprawnić sobie proces maskowania produktów i wycinania ich z tła. Oczywiście lampy takie jak Botis 400 i 600, czyli lampy zasilane akumulatorowo, czyli takie, z którymi możecie pracować w sposób tak zwany bezprzewodowy, muszą mieć sterowanie bezprzewodowe i takie właśnie tutaj mamy, czyli obie lampy są wyposażone w odbiorniki, które są w pełni kompatybilne z naszymi urządzeniami, czyli na przykład nadajnikami. Ja tu mam ze sobą nadajnik Lynx oraz nadajnik Talos, natomiast będą te lampy współpracowały również z nadajnikami Gler One Polaris oraz ze starszymi modelami z linii Flash RC. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał te lampy połączyć z innymi lampami, tak zwanymi reporterskimi z naszego systemu Gler One, to również lampy Apus z serii Apus 48, Apus 80, ale również Botisy 80. Daje to ogromną elastyczność i usprawnia pracę, nie tylko w studiu, ale też w plenerze. Przy pracy bezprzewodowej ważne jest to, ile mamy kanałów i grup i tutaj możecie te urządzenia wszystkie ustawiać w aż 32 kanałach komunikacji i przypisywać im maksymalnie do 16 grup. W przypadku pracy z grupami ważna informacja, coś co jest bardzo użyteczne, zwłaszcza jeżeli macie dużo lamp na planie, to jest to, że Botis 400 i 600 ma wbudowane takie wskaźniki kolorystyczne, które pokazują, w jakiej grupie one się znajdują. I tutaj na obudowie lampy jest zlokalizowana taka bardzo mocno świecąca dioda kolorowa
i ona będzie pokazywać barwę, którą macie dopasowaną do grupy. Ponadto na ekranie wyświetla się wygaszacz ekranu, który pokazuje dużą literę oznaczającą grupę. Czyli jeżeli macie na planie aż 6 źródeł światła, możecie dopasować sobie te grupy, ustawić je do lamp i z daleka możecie bardzo łatwo zidentyfikować, która lampa jest w jakiej grupie. Botiss 400 i 600 są to lampy błyskowe, niemniej jednak mają też źródło światła pilotującego LEDowego, ciągłego. Istotne jest to, że są to mocne źródła światła, mianowicie w Botissie 400 mamy pilota o mocy 30 W, natomiast w Botissie 600 jest to pilot o mocy 40 W i to już naprawdę bardzo fajnie sprawdza się na planie zdjęciowym. Natomiast są to światła pilotujące, które możecie też dopasować do światła zastanego, ponieważ jest możliwość zmiany regulacji temperatury barwowej, czyli mamy te piloty w tak zwanym trybie bicolor. Można w kroku co 100 stopni regulować w zakresie pomiędzy 2700 kelwinów a 6500 kelwinów lub wybrać któryś z 5 dostępnych szybkich presetów w menu obsługującym światło pilotujące. Obie lampy mają interfejs użytkownika oparty o dotykowy ekran. Myślę, że wielu z Was doceni tą funkcję w sposób naturalny, po prostu dotykając odpowiednią strefę na ekranie będziemy wybierać odpowiednie parametry. Oczywiście jest na obudowie kilka podstawowych przycisków, na przykład włącznik, na przykład klawisz wyzwalający błysk testowy. Na obudowie akumulatora mamy też taki prosty wskaźnik naładowania akumulatora. Wystarczy nacisnąć przycisk i odpowiednie diody pokażą, jaki mamy zasób prądu w akumulatorze. No i co chyba zakończy już ten opis tych lamp jest to, o czym wcześniej nie wspomniałem, że możecie stosować tutaj wszystkie modyfikatory światła z mocowaniem Bowensa, czyli wszystkie te, które mamy w ofercie Glare One, czyli softboxy, strumienice, czasze różnej wielkości i średnicy, mamy beauty disze składane, oczywiście parasole, mamy tutaj zintegrowany w uchwyt statywowy, uchwyt do parasola właśnie, ze śrubą zaciskową, więc można w bardzo fajny i bezpieczny sposób posługiwać się dużymi parasolami. Możecie też stosować wszelkiego rodzaju inne akcesoria produkowane przez inne firmy. Mocowanie Bowens daje ogromne możliwości w zakresie formowania, kształtowania światła i myślę, że dla wielu z Was będzie to bardzo ważna informacja. Jak widzicie, tych funkcji i cech tych lamp jest sporo, a myślę, że one bardzo dobrze wpiszą się w Wasz sposób pracy i również pozwolą eksplorować nowe techniki, nowe możliwości. I na zakończenie chciałem Wam przedstawić, co dostajecie w pudełku. Czyli oczywiście mamy zawsze korpus lampy, mamy zawsze akumulator. Do akumulatora mamy dostarczony zasilacz i ładowarkę zarazem. Pamiętajcie, że możecie używać lampy podpiętej do sieci i doładowywać ją w trakcie pracy. Jest też kabel zasilający. Mamy podstawową czaszę, która też chroni palnik w czasie transportu. Ta czasza jest wyposażona w taki bardzo prosty uchwyt na magnesach i do tego uchwytu możecie przymocować różnego rodzaju filtry kolorowe i w zestawie właśnie z lampą przychodzi zestaw 5 podstawowych filtrów kolorowych. Jeżeli potrzebujecie jakieś inne, wystarczy dociąć nożyczkami odpowiedni. Wszystkie te rzeczy zmieszczą się do tej walizki i ją dostajecie również w pakiecie w pudełku z Botissem 400 lub z Botissem 600. Oczywiście w walizce zawsze znajdziecie instrukcję obsługi. Zawsze polecam, żeby się z nią zapoznać. Można też taką instrukcję ściągnąć z naszej strony internetowej w formacie PDF i mieć ją na przykład zapisaną w telefonie. Również polecam to zrobić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Botissów 400 i 600, zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem. Postaramy się na nie jak najszybciej odpowiedzieć i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych filmach na Glare One TV.